This is the second time I had been in Poland talking about GMOs, and the last time was about 3 years ago. To jest moja druga wizyta w Polsce, kiedy to mówię o GMO, i ostatni raz był 3 lata temu. There are many issues to GMOs: the food issue, the health issue, and especially the control of farmers through the introduction of GMOs and through patent laws. Jest wiele spraw otaczających przemysł biotechnologiczny. Są to sprawy związane ze zdrowiem i z dobrobytem rolników. I come from Western Canada, and there I'm known, my wife and I were known as seed developers in, we call it canola, but rapeseed. Pochodzę z zachodniej Kanady, gdzie wraz z żoną prowadziłem uprawy rzepaku. And we were doing research and development for over 50 years to develop new varieties of canola for rapeseed to suit our climatic and soil conditions and also disease control. Przez 50 lat prowadziliśmy badania nad odkryciem nowego gatunku rzepaku, który dobrze radziłby sobie w warunkach środowiskowych panujących w Kanadzie. Besides being a farmer, I was also a member of the provincial parliament and on many agricultural committees. Poza byciem rolnikiem byłem również członkiem lokalnego parlamentu i członkiem wielu organizacji rolniczych. And I always tried to work for rules, laws and regulations that I thought would benefit farmers and rural communities. Zawsze starałem się pracować w imię praw i regulacji, które działałyby na rzecz rolników i społeczności rolniczych. And this was not only on a provincial level, but also on a federal level. Nie tylko na lokalnym szczeblu, ale również na federalnym. And I had a lot to do as my role as a parliamentarian with multinational corporations, and I knew how they operated. Jako członek parlamentu miałem wiele do czynienia z międzynarodowymi korporacjami i wiedziałem, w jaki sposób działają. GMOs were introduced into Canada in 1996. Organizmy genetycznie modyfikowane wprowadzono w Kanadzie w 1996 roku. And there were 4 principal crops. Były to 4 rodzaje upraw. And they were cotton, bawełna, soya or soybeans, soja, and canola or rapeseed, rzepak, and the other one was, I can't even remember, cotton. Well, you said cotton, soybeans, canola, and maize, yes. I kukurydza. So those were the principal crops, but in Canada, the principal crops that affected us the most was canola and soybeans. Najważniejszymi uprawami w Kanadzie były rzepak i soja. And many of the things that you are hearing today in Europe and especially now in Poland about introduction of GMOs and what it would do turned out to be totally false. To wszystko, co się teraz mówi w Polsce o tym, o wprowadzeniu organizmów genetycznie modyfikowanych i o tym, co się stanie, jest całkowitą nieprawdą. Farmers were told increased yields, less chemicals and more nutritious. Nam, rolnikom, wmawiano, że będą większe plony, będziemy używać mniej chemikaliów. And within a few years after the introduction, this is what happened. W ciągu paru lat stało się inaczej. First of all, the yields went down drastically, especially in soybeans and in canola. Drastycznie spadły plony, szczególnie jeśli chodzi o soję i rzepak. Canola about 7%. Rzepak o 7%. Soybeans over 15%. Soja o ponad 15%. And in some cases the nutritional value of the foods went down 50%. W niektórych przypadkach wartość odżywcza jedzenia spadła o 50%. But what really was the worst to our environment and to human health was a massive increased use of chemicals because of the development of new superweeds. Najgorsze jednak i to, co najbardziej zaszkodziło środowisku, był wzrost zużycia chemikaliów, który był spowodowany powstaniem nowych superchwastów. Now what happened to me as an individual farmer, my wife and myself? Teraz, co stało się ze mną jako rolnikiem i człowiekiem? In 1998, Monsanto laid a patent
infringement lawsuit against my wife and myself. W 1998 roku firma Monsanto złożyła przeciwko nam pozew o kradzież ich patentu. And they said that we were using their GMO canola seed without a license from them. Twierdzili, że używamy ich genetycznie modyfikowanego rzepaku, nie posiadając na niego licencji. And we were doing for 50 years what many farmers around the world do. We were using our seed from year to year and developing them. A robiliśmy tylko to, co farmerzy robią na całym świecie. Przez 50 lat rozwijaliśmy własne nasiona. And they had said that in 1998 we had seeded around 1,030 acres, or roughly 500 hectares of canola with their seed. Twierdzili oni, że w 1998 roku na ponad 500 hektarach zasadziliśmy ich ziarna rzepaku. And what had happened without us knowing it in 1997, our seed, our canola was contaminated by Monsanto's GMOs because our neighbor had used it, had grown it. W 1997 roku bez naszej wiedzy nasze uprawy zostały zanieczyszczone przez genetycznie modyfikowany rzepak firmy Monsanto, który uprawiał nasz sąsiad. And this came as a real surprise to us because we were concerned that we had lost 50 years of research and development because now our pure canola seed was now contaminated with GMOs against our wishes. Byliśmy tym faktem bardzo zaskoczeni i 50 lat naszych własnych badań nad rozwinięciem jak najlepszych nasion rzepaku poszło na marne, bo wbrew naszej woli zostały one zanieczyszczone przez genetycznie modyfikowany rzepak Monsanto. Now, patent laws in most countries of the world come under federal jurisdiction. Patenty w większości krajów podchodzą pod państwową jurysdykcję. And Monsanto had a patent on a gene that would make canola resistant to a certain herbicide, in this case Monsanto's Roundup herbicide. Firma Monsanto posiadała patent na rzepak, który był odporny na środek chwastobójczy, którym był Roundup firmy Monsanto. So my wife and I stood up to Monsanto and said, if you have contaminated our seed and our fields, then there should be a liability issue and you should pay us for the damage you have caused. Sprzeciwiliśmy się im i powiedzieliśmy, że to oni zanieczyszczyli nasze uprawy i to oni powinni zapłacić za wyrządzone nam szkody. So after 2 years it went to the Federal Court of Canada in a lawsuit against us. Po 2 latach doszło do rozprawy przeciwko nam. And what the judge ruled, what the trial judge ruled, is what made my case become internationally known around the world overnight. Wyrok sądu był taki, że moja sprawa stała się znana na całym świecie w ciągu jednego dnia. And this is what the judge ruled, and I think this should be of a big concern here to people also in Poland. Wyrok sądu powinien być ostrzeżeniem dla ludzi również tutaj w Polsce. The judge ruled this, that if you as a farmer are contaminated by Monsanto's GMO gene, whether it's soybeans, whether it's canola, you no longer own your seeds or plants, to become the ownership of Monsanto. Jeżeli Twoje plony jako rolnika zostaną zanieczyszczone przez uprawy, na które patent posiada firma Monsanto, Ty odpowiadasz za kradzież intelektualną ich własności. You're not allowed to use, he said, you're not allowed to use your seeds again because of the contamination. Z powodu tych zanieczyszczeń nie wolno Ci używać Twoich własnych nasion już nigdy więcej. All the profit from your crop goes to Monsanto. Cały zysk z Twoich upraw idzie do firmy Monsanto. And again, as I said, we were then not allowed to use our seeds or plants after 50 years of research and development. Po 50 latach badań i nad rozwojem i poprawieniem jakości naszych nasion nie mogliśmy ich już więcej używać. So this was a pretty devastating blow to us. Była to dla nas straszna tragedia. We then appealed to the Federal Court of Appeal. Zgłosiliśmy się wtedy do Narodowego Sądu Apelacyjnego.